Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Vlog całkowicie poza kolejnością, typowo gadany. No ale jak mogłoby być inaczej? Jeżeli zaskakujecie mnie od samego początku tego sezonu. Dziękuję Wam za całe wsparcie, za wszystkie lajki, komentarze, za to, że jesteście, szczególnie moi stali widzowie. Będąc w Norwegii, trochę zaniedbałem ten kanał. Ja mam tego świadomość, wy jako odbiorcy macie tego świadomość. Babcia się martwiła, czemu nie ma filmów. Ale wracamy do regularnego vlogowania. Wpędziliście mnie w lekką euforię, kiedy zacząłem teraz na nowo publikować filmy częściej odnośnie wyjazdu na Filipiny z Norwegii. Pierwsze filipińskie produkcje, filmy. Wasze zaangażowanie, wasze lajki, wyświetlenia przechodzą moje najszczersze oczekiwania. I dlatego z całego serca Wam dziękuję. W tym sezonie chciałbym spróbować i obiecuję, że zrobimy to. Nawiązać z Wami lepszy kontakt. Spróbować raz w tygodniu, może raz na 2 tygodnie, zrobić live'a. O umówionej godzinie, o umówionej z Wami. Doskonale wiem, bo odpowiadam na wszystkie Wasze komentarze, kto zalicza się do grona moich stałych widzów. Więc piszcie mi w komentarzach, jaki dzień i jaka godzina byłaby dla Was najbardziej odpowiednia. Umówmy się, że piszemy czasu polskiego, bo wiem, że oglądacie to też z całego świata. Myślę o weekendzie, no ale postaram się to po prostu dostosować do Was, gdzie na żywo mogliśmy sobie po prostu porozmawiać na różne tematy. Ci, co mnie oglądają od zeszłego roku, wiecie, jaki ja jestem. Czasem nie gryzę się w język, bo wychodzę z założenia, że nie chcę być tak jak niektórzy youtuberzy, taki nijaki, jak zupa bez przypraw. Mam swoje zdanie, mam swoje opinie. Nie zawsze musicie się ze mną zgadzać. I czasem ja mogę być w błędzie. Ktoś mnie w komentarzach wyprowadzi z błędu, zmieni trochę tok mojego myślenia, bo tylko krowa nie zmienia zdania. Niemniej jednak nie chcę być właśnie takim typem youtubera w moich vlogach, gdzie po prostu będę nijaki, będę zważał na wszystkie swoje słowa, aby nikogo nie urazić, aby nie wejść w żadną dyskusję. Chcę po prostu być sobą i być naturalny. I myślę, że za to też część z Was docenia tą moją twórczość i trwacie ze mną od zeszłego roku. Bo za chwilę, lada moment, albo to wybija już, będzie rok od pierwszego filmu, bo to było w grudniu, jak przyjechaliśmy, tak myślę. Muszę to zweryfikować. Więc na pewno chciałbym wprowadzić formę live'a w tym roku. No ale to zależy. Zobaczymy, jak to się przyjmie. No i zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Mam pomysł na zboostowanie, na szybsze rozwinięcie tego kanału. Podejmę się takiej próby przy pomocy shortsów. Zobaczymy, jaki będzie odzew tych filmów. No bo mam jakiś plan po prostu. Jak w życiu, nie wszystko w tym roku na Filipinach będzie łatwe. Nie wszystko będzie szło gładko. Pojawią się problemy, jak zawsze w życiu. No ale po to jest ten kanał. Tak jak od początku mówiłem, to jest moja historia. Dokumentuję na jakiś sposób bardziej bądź mniej udolny swoją historię. Tak jak jest, tak jak się czuję. Jak są jakieś dłuższe przerwy w nagrywaniu, to z reguły nie chcę wprowadzać negatywnej atmosfery, bo coś mnie trapi, po prostu źle się czuję, gorzej się czuję mentalnie, tak jak w Norwegii, kiedy ta jesień zaczęła, ta zima. Po prostu ja będę sobą i wy bądźcie sobą, moi stali widzowie, bo tyle wsparcia, ile od Was dostaję w komentarzach, sprawiacie mi ogromną przyjemność i całej mojej rodzinie, bo nawet tata się śmiał ze mną rozmawiając na kamerce, że ile ludzi czekało na te filmy, jaki był pozytywny odbiór w komentarzach. Zobaczymy, czy czas na to pozwoli. Ale w tym roku chcielibyśmy z żoną
też zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności. Dla naszej lokalnej społeczności na Filipinach. Myśleliśmy już o tym w Norwegii. Co możemy takiego zrobić? Postaramy się. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to musi być obopólna zgoda, obopólna chęć współdziałania. Ale chcielibyśmy w jakiś sposób wesprzeć najmłodszych na Filipinach, dzieci w lokalnej szkole na Siquijorze. Tym bardziej, że nasz region, nasz barangay nie jest bardzo bogaty. No i te dzieci pochodzą z dość ubogich rodzin. Myśleliśmy o tym, żeby zrobić taką klasę, taką lekcję dla dzieci, wykład. Na przykład żona Ernestine chciałaby porozmawiać z dziećmi, bo jeżeli zmieniać świat na lepsze, to z dziećmi. Zasadzić to ziarenko w głowie dziecka i jeżeli ono wykiełkuje, to coś zmienimy. Osobę, która ma już swoje przyzwyczajenia starszą, jest bardzo ciężko zmienić, więc jeżeli mamy coś zmienić, musimy uderzyć do szkoły, do najmłodszych. Chcielibyśmy poruszać temat odpowiedniego traktowania zwierząt. To jest działka Ernestine, która kocha zwierzęta. Ja jestem mężczyzną. Jakiś mój próg tolerancji na cierpienie tych bezpańskich zwierząt na ulicy i tego typu sprawy jest po prostu inny. Ernestine za każdym razem gdzieś w środku delikatnie smutnieje, jak widzi te zwierzaki. Mamy też różne kontakty i możliwości. Może udałoby się bardziej kontrolować populację tych bezpańskich zwierząt, przynajmniej w naszym regionie. W Talejong na początku. Jeżeli chodzi o kastrację. Ale piękny jesteś. Poleciał sobie. A drugi pomysł, który mamy, no to śmieci, wiadomo. Recykling śmieci. I to też trzeba porozmawiać z dziećmi. Bo nawet nie wiem, jaka duża może być klasa na Filipinach w szkole, tam gdzie mieszkamy w Dapdapie, na Talejong. Przyjmijmy, że będzie 20 dzieci. I jeśli choć jedno po takim wykładzie powie rodzicom, że nie wolno palić plastiku, bo to źle dla nich, dla ich płuc, że mogą przez to mieć chore płuca w przyszłości. Jeżeli choć jedno dziecko wpłynie pozytywnie na rodziców, to już mamy delikatną zmianę. Już to dziecko, jak dorośnie, swoją rodzinę też inaczej wychowa. Więc chcielibyśmy coś działać wspólnie ze szkołą. W tym roku już raczej nie zdążymy zrobić żadnej akcji na gwiazdkę dla tych dzieci. To będzie jakiś niewielki wkład pieniężny. Jakoś te dzieci trochę rozpieścić, żeby pojawił się jakiś uśmiech na ich twarzy. No ale też spróbujemy takie rzeczy zrobić w tym roku. Zobaczymy, czy to się uda. To są plany, które prędzej czy później i tak będą zrealizowane. No ale to wszystko zależy od tego, jak dużo my będziemy mieli swoich prywatnych rzeczy do zrobienia. A wydaje się, że będzie więcej niż zakładałem. Ale to w przyszłości się dowiecie. W niedalekiej przyszłości się dowiecie. Na ten moment proszę Was o jeszcze większe zaangażowanie pod moimi filmami. Ci, co nie oglądają, kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj. Zostawcie zawsze lajka. Zawsze napiszcie jakiś komentarz, żeby ten algorytm wypychał te filmy. I jeżeli się nie mylę, to jest jakaś nowa opcja na YouTubie. Podbij czy coś takiego, gdzie pod filmem też możecie to kliknąć i to też ten algorytm poprawia, że moje filmy po prostu trafią do większej ilości ludzi. To by było na tyle w tym krótkim filmie, który jest przerywnikiem całej historii, bo wkleję go pomiędzy tym, co już jest gotowe w edycji i do opublikowania. Dziękuję Wam za całe wsparcie. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. No fenomenalnie się tym jeździ. Życzę Wam miłego dnia i jesteśmy w kontakcie. Widzimy się niebawem. Na razie, cześć.